Dzień dobry, witajcie kochani. Dawno mnie nie było i postanowiłam sobie, ponieważ już mnie tak dosyć dawno nie było, policzyć, ile to dni już jestem na NoFapie i wyszło mi, że dzisiaj jest 133 dzień NoFap u mnie. I dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, który myślę bardzo wiele osób może niepokoić, zajmować i wiele osób może się martwić o to, w jaki sposób znaleźć partnera do transmutacji energii seksualnej. No i tak, i rzeczywiście jest to taki temat, którym ja również się niepokoiłam, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest we mnie taka gotowość 100% na celibat do końca życia. Jest we mnie takie pragnienie na pewno transmutacji w parze. I zaczęłam się zastanawiać, no to w jaki sposób ja znajdę partnera, żeby tę transmutację rozpocząć. Wydawało mi się, że jestem już do tego gotowa, że mam w sobie gotowość na transmutację w parze, że coraz więcej się uczę, dowiaduję się no i w zasadzie powinnam się zacząć rozglądać za partnerem. I nawet w przypływie takiego właśnie niepokoju zarejestrowałam się na portal randkowy na Facebooku. Jest tam taka, powiedzmy, aplikacja randkowa w tle na Facebooku. No i słuchajcie, byłam tam bardzo krótko, bo no chyba pół dnia, jedną noc i wieczorem się zarejestrowałam i wieczorem coś tam poprzyglądałam. W zasadzie nie zdążyłam skonstruować swojego profilu, dałam tylko jedno zdjęcie, żadnego opisu. I później przez pół dnia, no chwilkę porozmawiałam tam z osobami, które mnie polajkowały lub też do mnie napisały. I muszę Wam powiedzieć, że te pół dnia to wystarczyło u mnie, żeby się zorientować, że to nie jest dobra droga, żeby znaleźć sobie partnera do transmutacji seksualnej, że ja w ten sposób nie znajdę tego, czego szukam. I że ja w zasadzie tracę czas, którego potrzebuję, którego ciągle wydaje mi się nadal, że mam za mało. Jeszcze nie jestem przez większość czasu swojego poza czasem, tylko tak, ten czas jest mi nadal, tak mi się przynajmniej wydaje, bardzo potrzebny. No i zdecydowałam się zamknąć to konto bardzo szybko. To nie jest tak, że tam nie ma interesujących osób, żebyście mnie nie zrozumieli źle. Tam są osoby bardzo interesujące, inteligentne, dobrze wyglądające. Są tam osoby nawet rozwijające się duchowo. Ja takie osoby poznałam. Natomiast coś mi wewnętrznie powiedziało, że ja zajmowałam się, poszukując partnera w ten sposób, zajmowałam się nie tym, co potrzeba. To znaczy moim głównym zadaniem jest zajmowanie się sobą, swoim wnętrzem. Moim głównym zadaniem jest autoobserwacja i tak naprawdę tym powinnam się zajmować, a nie poszukiwaniem partnera. My się tak naprawdę tym nie musimy zajmować. I tak to do mnie przyszła ta odpowiedź intuicyjnie, że ja nie muszę się tym zajmować, że to nie jest moje zadanie. I później ja Wam opowiadałam, że ja się uczę gnozy, że mam swoją nauczycielkę, bo to jest kobieta. Jest to osoba, która
Transmutuję energię seksualną już od jakiegoś czasu, od kilku lat. I która będzie prawdopodobnie otwierać szkołę gnozy w Warszawie za jakiś czas i ja będę Was oczywiście o tym informować na kanale, jeżeli będziecie chcieli uczyć się również od niej. I póki co ja mam w ogóle lekcje indywidualne. Jestem bardzo wdzięczna w ogóle za to, że mam w ten sposób możliwość uczenia się. Tak, jestem bardzo wdzięczna i staram się jak mogę wykorzystywać to do własnego rozwoju. To nie jest tak, że jest cały czas łatwo i lekko, tak? Bo no są takie momenty, gdzie ja się rzeczywiście utożsamiam z moimi ego, które mi podpowiadają, że to jest w ogóle, że to będzie bardzo trudne i że ja nigdy nikogo nie znajdę w ten sposób, kto będzie chciał po prostu ze mną czymś takim się zajmować. I ja się tymi rozterkami swoimi podzieliłam właśnie z moją nauczycielką i ona mi odpowiedziała, że to jest bardzo naturalne, że się wszyscy, kiedy się uczą gnozy, kiedy zaczynają myśleć, czy mieć gotowość na to, żeby transmutować energię seksualną w parze, wszyscy się tym martwią. Jeżeli są singlami oczywiście. I ona również się tym martwiła. Ale musimy pamiętać o tym, kochani, że jest przecież siła, która jest inteligentniejsza o wiele, wielokrotnie od nas. Jest siła, która nas zna, która zna wszystkie nasze uwarunkowania, wszystkie nasze pragnienia, która zna nawet te pragnienia, do których sami przed sobą wstydzimy się albo boimy się przyznać, zna nasze wszystkie poprzednie wcielenia. I tą siłą, tą wyższą inteligencją jest nadświadomość. I jeżeli my tylko spełniamy to, co do nas należy tutaj, czyli najważniejszym naszym zadaniem tutaj na Ziemi jest poszerzanie świadomości, nie ma ważniejszego zadania. Naszym zadaniem na Ziemi nie jest gromadzenie dóbr materialnych, naszym zadaniem na Ziemi nie jest właśnie poszukiwanie partnera, czy szukanie dobrej partii dla siebie. Naszym zadaniem na Ziemi nie jest status społeczny jak najwyższy, czy nie jest osiąganie władzy. Naszym najważniejszym zadaniem na Ziemi jest rozwój duchowy i poszerzanie świadomości. I jeżeli tylko my się tym zajmujemy na co dzień, to naprawdę możemy odłożyć na bok wszelkie rozterki, dlatego że ta siła, ta wyższa inteligencja, nadświadomość otoczy nas opieką. To się nazywa boską opatrznością. Niektórzy to tak nazywają. Niektórzy to nazywają stanem flow, czyli takim stanem, kiedy wszystko płynie i udaje się bez wysiłku, bez jak gdyby bardzo takiego naszego zabiegania czy starania się, bez wkładania w to wielkiego wysiłku z naszej strony. Więc tak naprawdę my się w ogóle nie potrzebujemy martwić o takie rzeczy jak właśnie z czego się utrzymamy, czy będziemy mieli pieniądze na to, żeby żyć, czy znajdziemy partnera. To są rzeczy, o które zadba dla nas nadświadomość. Oczywiście ja nie mówię, że
my możemy się położyć do łóżka i oglądać telewizję, albo w ogóle nie podejmować na przykład jakichś, jeżeli jesteśmy na przykład bezrobotni, to w ogóle możemy nie podejmować prób znalezienia pracy, czy założenia własnego biznesu. Oczywiście mamy robić to, co do nas należy, natomiast nie musimy z całą pewnością się martwić o to, czy nam wyjdzie. Mamy tylko po prostu działać. Działać, być obecnym w tu i teraz, pamiętać o tym, że wszystko to, co najważniejsze, dzieje się właśnie w tej chwili. A zatem nie w przyszłości, którą możemy postrzegać na przykład jako taką trudną czy niemożliwą do osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć. Czyli może nam się wydawać, że nasz cel jest niemożliwy do osiągnięcia. Albo wręcz przeciwnie, możemy być optymistycznie nastawieni i może nam się wydawać, że nasza przyszłość będzie świetlana i że będziemy sławni, bogaci i będziemy mieć cudowny związek. Obie te sytuacje, kiedy się zajmujemy nie tym, co teraz, tylko tym, co w przyszłości, są iluzjami. A naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie zajmowanie się tym, co w tej chwili się dzieje. I gdybyśmy tylko i wyłącznie tym się zajmowali, co teraz, nie zważając na przeszłość, która nas nie determinuje, wyciągając owszem nauki z przyszłości, nie próbując robić po raz kolejny tego samego, tylko zmieniając nasze zachowanie, dostosowując je, ucząc się na przyszłości, ale nie pogłębiając się w cierpieniu, w takim poczuciu, że nam się nigdy nic nie udaje, albo że nie jesteśmy tym, kim chcemy być nadal, mimo naszych wysiłków. Gdybyśmy tylko przez cały czas skupiali się na tym, co teraz, na chwili obecnej, to nasza droga byłaby dużo łatwiejsza, dużo łatwiej osiągalibyśmy cele i prawdopodobnie nasz rozwój postępowałby dużo szybciej. Także takie moje są przemyślenia na chwilę obecną. Na chwilę obecną ja mam w sobie taką pełnię zaufania co do tego, że ja naprawdę nie muszę się zajmować poszukiwaniem partnera. Co więcej, partner do transmutacji energii seksualnej to nie jest partner, którego my wybieramy sami, którego my możemy wybrać na podstawie jakichś tam wytycznych na poziomie rozumu, czy też na poziomie nawet serca, bo to, co nam się wydaje, że jesteśmy przyciągani do jakiegoś partnera na poziomie serca, to jest najczęściej jeden z rodzajów karmy. To się nazywa karma saya, czyli karma, zależności karmiczne z poprzednich wcieleń pomiędzy duszami. Natomiast najlepszego partnera do transmutacji seksualnej, do dalszego rozwoju, do rozwoju świadomości i do samorealizacji finalnie może dla nas dobrać tylko i wyłącznie nasza świadomość, nadświadomość, czyli 3% wolnej esencji, która nie jest uwarunkowana w żaden sposób naszym doświadczeniem, tym, gdzie się urodziliśmy, tym, czego się nauczyliśmy. Tak. I to prawdopodobnie nie jest takie proste, żeby rozpoznać, że to jest właśnie partner, którego wybrała nasza świadomość, ale podobno to się dzieje zupełnie naturalnie i my to po prostu już wiemy.
Czasami jest tak, że przychodzi do nas to we śnie, taka informacja. Czasami ona może przyjść w medytacji. Jeżeli praktykujemy podróże astralne, to możemy tę informację otrzymać w astralu. Także czekam na tę informację ze spokojem, z zaufaniem. To nie jest też tak, że że jak gdyby ta zabawa jest pozbawiona ryzyka, bo może się okazać, że na skutek nadużywania wielokrotnego energii seksualnej, uprawiania infraseksu, może się tak zdarzyć, że nam będzie taka zależność karmiczna, że nam już nie będzie dane w momencie, kiedy jesteśmy gotowi na to, znaleźć partnera do transmutacji. I również może tak się zdarzyć. I to jest też, muszę sobie sprawdzić, bo zapomniałam, jak się nazywa ten rodzaj karmy. To jest karma yoga. I to jest właśnie utrata partnera w momencie, kiedy jesteśmy gotowi na transmutację. Może to być utrata partnera, którego posiadamy, albo utrata partnera w takim sensie, że po prostu nieznalezienie partnera do transmutacji. Więc trzeba być świadomym tego, że może tak się zdarzyć. Natomiast to, co zyskujemy, tak, to jest nie nagromadzanie już tej negatywnej karmy, tych negatywnych skutków poprzez właśnie nieodpowiednie, niewłaściwe używanie energii seksualnej, co nam może pozwolić na samorealizację w kolejnych wcieleniach. Jeśli więc na to patrzymy w taki sposób bardziej szeroki, to ta praktyka, ta ścieżka samorealizacji może nam przynieść tylko i wyłącznie korzyści. To wszystko na dzisiaj, kochani. Myślę, że mam takie poczucie, że powinnam być z Wami częściej i myślę, że tak się stanie, ale nie wiem, jak będzie, bo są takie momenty, kiedy ja się po prostu daję porwać identyfikacji z ego i właśnie dlatego nie mam je tak długo tutaj z Wami. Ale czuję, żeby to zmienić i żeby przywrócić się na właściwy tor, na właściwą ścieżkę, a to ja powinnam być z Wami tutaj częściej i częściej się z Wami komunikować. Także będę się starała, żeby tak właśnie było. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Sat Nam. Do zobaczenia.